Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z serii Gdzie pojechać motocyklem na Bałkany. Tym razem pokażę Wam najpiękniejsze miejsca, drogi i motocyklowe perełki w Słowenii. Jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać, co warto zobaczyć i które trasy naprawdę robią wrażenie, w tym filmie macie wszystko w jednym miejscu. Jak zawsze przygotowałem dla Was konkretne miejscówki, praktyczne wskazówki, mapy i ważne informacje, które znajdziecie w opisie filmu. W pierwszym odcinku odwiedziliśmy Serbię, w drugim Czarnogórę i Albanię, a dzisiaj ruszamy do kraju nazywanego Szwajcarią Bałkanów. Zostańcie ze mną do końca, będzie naprawdę pięknie. No to co, ruszamy. Zanim zaczniemy, odeślę Was jeszcze na mój blog rmmotoadv.com. Znajdziecie tam więcej informacji, relacji z podróży, galerię zdjęć oraz różne pliki do pobrania. A jeśli nie widzieliście dwóch pierwszych odcinków, serdecznie zapraszam. Może znajdziecie tam coś, co pomoże Wam w planowaniu własnej podróży. A jeśli ten film okaże się dla Was pomocny, zostawcie reakcję, łapkę w górę, komentarz lub podbijcie film. Jest to nowa opcja na YouTubie. Dzięki temu materiał trafi do osób, które też planują swoją trasę. A teraz już naprawdę zaczynamy. Słowenia. To stosunkowo niewielki kraj, który graniczy z Austrią, Węgrami, Chorwacją i Włochami. Ma również dostęp do morza, co prawda niewielką linię brzegową, ale bardzo malowniczą. Stolicą kraju jest Ljubljana. Słowenia należy do Unii Europejskiej, a obowiązująca waluta jest euro. Autostrady w Słowenii są płatne również dla motocyklistów, o czym warto pamiętać. To kraj moim zdaniem jeden z najbardziej rozwiniętych wśród bałkańskich krajów. Bardzo bezpieczny, czysty, ze świetnymi drogami, dobrą infrastrukturą, pysznym jedzeniem i wspaniałymi ludźmi. Ja osobiście byłem w Słowenii już wiele razy i na pewno jeszcze tam wrócę. Słowenia ma powierzchnię około 20 000 km i liczy około 2,1 miliona mieszkańców. Językiem urzędowym jest słoweński, a religią dominującą jest katolicyzm. No dobra, zaczynamy zwiedzanie. Pierwsze, co mogę Wam polecić w Słowenii, to małe, klimatyczne miasteczka, w których naprawdę warto się zatrzymać, jadąc przez ten kraj. Na przykład Ptuj, Celje, Słoweńska Bystryca czy Kamnik. Każde z nich ma swój klimat. Ładne centrum, zamki albo jakieś punkty widokowe, które świetnie nadają się na spokojny przystanek na trasie. Jednym z miejsc, które szczególnie zapadło mi w pamięć, jest Zalec. W samym centrum tego miasteczka znajduje się tam fontanna piwna. Płacicie jedną opłatę i możecie spróbować kilka rodzajów lokalnego piwa, nalewając je samodzielnie z kranów. Wszystko w spokojnej, parkowej atmosferze w samym centrum miasteczka. Bardzo ciekawie i naprawdę przyjemne miejsce na przerwę w podróży. Ogólnie polecam, żeby nie pędzić tylko głównymi trasami, warto zjechać do takich miejscowości małych, pospacerować po centrum, zobaczyć jakiś zamek czy punkt widokowy i poczuć klimat kraju. Skoro jesteśmy przy miastach, to oczywiście nie można pominąć stolicy, Ljubljany. To nieduże, bardzo klimatyczne miasto, które naprawdę potrafi zauroczyć. Do centrum można bez problemu dojechać motocyklem, a dużym plusem są darmowe miejsca parkingowe dla motocyklistów. Zresztą tak jest w wielu miejscach w całej Słowenii. Warto po prostu pospacerować po zabytkowym centrum. Znajdziecie tu mnóstwo restauracji, kawiarni, barów, a przez środek miasta przepływa rzeka Ljubljanica, która nadaje temu miejscu wyjątkowy klimat. Można nawet wynająć małą łódkę i zobaczyć miasto z perspektywy wody. Ljubljana lub jej okolice to także świetna baza wypadowa na zwiedzanie całej Słowenii. Kraj jest niewielki, więc nocując w jednym miejscu możecie codziennie jeździć w zupełnie innym kierunku i zobaczyć bardzo różnorodne krajobrazy. Ja właśnie tak zrobiłem podczas mojego wyjazdu we wrześniu 2025 roku. Zresztą całą serię z tej podróży znajdziecie na moim kanale. Pojawia się Wam teraz link u góry. Kolejnym miejscem, które Wam polecę, znajduje się na południowy zachód od stolicy, w drodze nad morze. To Postojna Jama, największa jaskinia w Europie udostępniona dla turystów. To miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Skala tej jaskini jest naprawdę imponująca. Bilety warto kupić wcześniej online i zarezerwować konkretną godzinę wejścia. Linki jak zawsze znajdziecie w opisie tego filmu. Na miejscu pamiętajcie o cieplejszym ubraniu. W jaskini przez cały rok panuje temperatura około 9 stopni. Zwiedzanie zaczyna się przejazdem podziemną kolejką, a następnie spacerujecie po jaskini z przewodnikiem.
Jak widzicie teraz na ekranie, wygląda to naprawdę niesamowicie. To właśnie tutaj żyje słynny odmieniec jaskiniowy, nazywany potocznie ludzką rybką. Jedno z najbardziej charakterystycznych zwierząt w Słowenii. Zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się zamek Predjama. To wyjątkowa budowla, dosłownie wkomponowana w skałę. Wygląda, jakby wyrastała prosto z klifu. Sam zamek robi ogromne wrażenie już z zewnątrz. Do środka nie wchodziłem z braku czasu, ale jeśli będziecie w okolicy, zdecydowanie warto tu podjechać. Pozostając w temacie jaskiń, muszę wspomnieć jeszcze o jaskiniach szkocjańskich. Będąc tam, nie udało mi się ich zwiedzić, ale są wysoko na mojej liście miejsc do zobaczenia przy kolejnej wizycie. Z relacji znajomych i materiałów, które widziałem, to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w Słowenii. Ogromne podziemne komory, potężny kanion rzeczny i krajobrazy wpisane na listę UNESCO. Jeśli lubicie niezwykłe miejsca i przyrodę w monumentalnym wydaniu, to okolice tych nie można pominąć podczas podróży do tego kraju. Teraz zabieram Was nad morze. Słowenia ma co prawda krótką linię brzegową, ale za to naprawdę piękną. Ja osobiście odwiedziłem Piran, najbardziej wysunięte na zachód nadmorskie miasto. Klimat tego regionu jest zupełnie inny niż w górskiej części kraju, do której za chwilę przejdziemy. Ale inny nie znaczy gorszy, to po prostu kolejna równie piękna odsłona Słowenii. Piran ma wyraźnie śródziemnomorski włoski charakter i nic dziwnego, bo przez długi czas znajdował się pod wpływem Włoch. Wąskie uliczki, kamienna zabudowa, niewielkie place i zabytkowa architektura tworzą niesamowity klimat. Motocykl możecie zaparkować blisko wody i spokojnie ruszyć na spacer po centrum. Brukowane uliczki, restauracje tuż nad morzem, świeże jedzenie, kawa albo zimne piwo z widokiem na Adriatyk. Naprawdę świetne miejsce na odpoczynek. Jeśli planujecie tu nocleg, to wieczorny klimat nadmorskiego miasteczka robi jeszcze większe wrażenie. Spokojnie, klimatycznie i bardzo przyjemnie. Taka morska twarz Słowenii. No dobra, lecimy teraz na północ kraju, do moim zdaniem najpiękniejszego regionu Słowenii, czyli w góry. Pierwsze miejsce, które Wam tu polecić chcę, to Logarska Dolina. Ja wjeżdżałem tam od strony Austrii, drogą 82. Już sam dojazd zrobił ogromne wrażenie. Serpentyny, przełęcz graniczna i przepiękne górskie widoki. Po całym tym regionie naprawdę warto pojeździć. Ja objechałem okoliczne góry dookoła, częściowo asfaltem, częściowo szutrami i widoki były absolutnie niesamowite. Na wjeździe do Logarskiej Doliny znajduje się bramka, gdzie pobierana jest opłata za wjazd. Droga prowadzi aż do końcowego parkingu, dalej jechać się już nie da. Trzeba wracać tą samą trasą. Na miejscu jest parking, mały sklep z pamiątkami, można napić się tam kawy, zjeść coś słodkiego i po prostu odpocząć. Stąd zaczynają się też szlaki piesze. Ja zostawiłem motocykl i poszedłem do pierwszego punktu, czyli do wodospadu Rinka. Spacer nie jest długi, a naprawdę warto, bo miejsce robi ogromne wrażenie. Jeśli macie więcej czasu, możecie ruszyć dalej na szlaki i nacieszyć się tymi widokami jeszcze dłużej. Logarska Dolina to naprawdę świetne miejsce i obowiązkowy punkt na motocyklowej mapie Słowenii. Jeśli chcecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda przejazd przez Logarską Dolinę, całą trasę i widoki z pierwszej osoby, wszystko pokazuję w moim filmie. Kolejna miejscówka to już bardzo popularne miejsce w Słowenii, które widzicie praktycznie na każdej pocztówce z tego kraju, czyli jezioro Bled. Turkusowa woda, wysepka na środku jeziora z kościołem, a na zboczu góruje zamek Bled, który wygląda wręcz spektakularnie. Cała sceneria jest po prostu magiczna i trudno się od niej oderwać. Każdy, kto jedzie przez Słowenię, powinien zatrzymać się tu, pospacerować wokół jeziora, nacieszyć oczy widokami, a jeśli macie więcej czasu, warto również wejść do tego zamku. Widoki z góry są fantastyczne. Motocyklem można objechać całe jezioro, a parkingi przy samym jeziorze, tak jak wspominałem wcześniej, są darmowe dla motocyklistów.
jeziora Bled kierujemy się na wschód, w stronę pięknych gór. Jeśli chcecie poczuć klimat górskich dróg, obierzcie trasę numer 907. To boczna, wąska droga, którą ja zawsze wybieram przy planowaniu wyjazdów i niemal nigdy się nie zawiodłem. Można też dojechać główną drogą, ale ta 907 naprawdę oferuje przepiękne widoki i niezwykłą frajdę z jazdy. Dojeżdżając tą trasą traficie do kolejnego punktu – Krańska Gora. To turystyczne miasteczko, które zimą przyciąga narciarzy, a latem zachwyca górskim klimatem, piękną przyrodą i świetną bazą noclegową. Warto zatrzymać się przy jeziorze Jasna, które słynie z krystalicznie czystej, błękitnej wody i fenomenalnych widoków. Kilka kilometrów dalej możecie odwiedzić Planicę, którą zapewne wszyscy kojarzą ze skokami narciarskimi i ogromną skocznią. Cały region gór Triglav jest fenomenalny. Widoki, natura, atmosfera, naprawdę warto tu spędzić trochę czasu. Kolejną motocyklową atrakcją jest trasa numer 206, tak zwana Ruska Droga. Droga prowadzi serpentynami po górach z wieloma punktami widokowymi, a na samym szczycie znajduje się punkt, z którego roztacza się niesamowita panorama. Po drodze warto zatrzymać się przy ruskiej kaplicy, która upamiętnia rosyjskich jeńców, którzy zginęli podczas budowy tej drogi. Zjazd z serpentyn prowadzi w dół wzdłuż rzeki Socza aż do miejscowości Socza, a stamtąd można kontynuować trasę w kierunku Kabadiru. Przy rzece znajdują się również kempingi, gdzie można przenocować. Warto jednak zachować ostrożność, przynajmniej wtedy, kiedy ja tam byłem, miejscami nawierzchnia była zniszczona, a na wielu zakrętach znajduje się kostka brukowa, która szczególnie podczas deszczu robi się bardzo śliska. Mimo to trasa zdecydowanie jest warta przejechania. Uwaga, trasa 206 jest przejezdna tylko latem, jesienią i zimą bywa zamknięta z powodu opadów śniegu, więc planując wyjazd warto mieć to na uwadze. Cała ta droga to prawdziwa perełka. Serpentyny, widoki, historia i wspaniała przygoda. No i na sam koniec zostawiłem prawdziwą perełkę, moim zdaniem najpiękniejszą drogę w Słowenii, a może i na całych Bałkanach, w której zakochałem się już kilka lat temu. To Mangart i Mangarska Cesta. Byłem tam pierwszy raz kilka lat temu, a w 2025 roku wróciłem ponownie i muszę przyznać, że zrobiła jeszcze większe wrażenie niż za pierwszym razem. Trasa jest niesamowita. Piękne zakręty, serpentyny, przepaście, fantastyczne widoki. Trzeba uiścić drobną opłatę za wjazd, ale każde euro jest warte tego, żeby jechać powoli i chłonąć te krajobrazy. Na szczycie znajduje się parking i miejsce, gdzie można się zatrzymać, odpocząć i podziwiać panoramę, a jeśli macie ochotę, warto pospacerować górskimi ścieżkami. Taka mała uwaga dla mniej doświadczonych. Droga jest wąska, czasami ciężko się minąć samochodem, warto więc przyjechać wcześnie rano, żeby mieć ją prawie dla siebie. W weekendy, w sezonie może być tłoczno, ale miejsce i tak jest absolutnie wyjątkowe.
Będąc w okolicy, można też przejechać granicę włosko-słoweńską i kontynuować trasą SS54 we Włoszech, nad Jezioro Liońskie lub dalej w Dolomity. Jeżeli planujecie odwiedzić Słowenię, szczególnie region Mangart, Triglav i cały Park Narodowy Triglav, gwarantuję, że będziecie zachwyceni. To kraj, który naprawdę bardzo mi się podoba. Piękne drogi, niesamowite widoki, świetne jedzenie i życzliwi ludzie. Do tego jest stosunkowo niewielki, więc najważniejsze miejsca można spokojnie objechać w kilka dni. Szczerze polecam i bardzo Was zachęcam do odwiedzenia tych miejsc. Jeżeli macie pytania dotyczące Słowenii lub innych krajów, piszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrybowania kanału i podbicia filmu na YouTubie. Już niedługo szykuje się coś nowego, warto nie przegapić. Wszystkie informacje, mapy i namiary znajdziecie w opisie filmu, a dodatkowo przypominam o moim nowo powstałym blogu, gdzie znajdziecie więcej materiałów z podróży, tras do pobrania i zdjęć z naszych wypraw. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?